Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu IT na fali. Dzisiaj ze mną jest Dorota i Michał, przedstawiciele różnych ról, ale jednocześnie, jak mam nadzieję, że dzisiaj powiemy, bardzo ze sobą mocno powiązanych w teamie. Słuchajcie, przedstawcie się, może zacznijmy od tego, czyli czym się zajmujecie w STX-ie, poza tym, że jak już wspomniałem, pracujecie razem w projekcie. Doroto? No, trudno jest tak osobom, które nie pracują w IT, wytłumaczyć moją rolę. Jestem product ownerem. Zajmuję się... Michał, czym ja się zajmuję właściwie? Pilnuję, żebyście głupot nie robili, prawda? Między innymi. Super. No, dbam o to, żeby nam się dobrze pracowało. Pracuję nad rozwojem produktu. Ogólnie robię mnóstwo różnych rzeczy. No i dzięki takim osobom jak Michał możemy tutaj różne fajne rzeczy dowozić. Michał, dwa słowa o sobie, czyli czym się zajmujesz? Ja z kolei pracuję jak gdyby pod Dorotą jako deweloper. No i co, już z Dorotą pracujemy od ponad roku razem w zespole utrzymaniowym. Nigdy nie wiemy, co następny dzień nam przyniesie, jaki rodzaj taska. No i generalnie pracuję jako frontend, backend, developer. Jako multi-ninja, multitasking ninja. Super. Spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o dynamice, która bardzo często pojawia się w zespołach właśnie pomiędzy rolami osób, które pracują jako product ownerzy i deweloperzy. Nie przez przypadek zebrałem Was tu też razem, ponieważ wiem, że nie zawsze Wasza współpraca się układała bardzo gładko, bardzo równo. Musieliście do pewnych wniosków razem dojść, musieliście przepracować. I o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, czyli jak doprowadzić do fajnej współpracy deweloperów, testerów, jakby tych osób bardziej technicznych w zespołach z rolami agile'owymi, odpowiedzieć trochę na pytanie, czy w ogóle Product Owner i Scrum Master jest zawsze nam potrzebny, na razie bez spoilerów, i jak zaadresować tym osobom, które uważają, że nie jest nam potrzebny, dlaczego my uważamy inaczej. Słuchaj, to zacznę, Michał, od Ciebie, ponieważ no tutaj trochę rozmawialiśmy wcześniej. Wiem, że na samym początku wcale nie byłeś zwolennikiem tego, żeby mieć product ownera w zespole, bo co mi tam będzie kto przykładał? Jak to wyglądało z Twojej perspektywy na początku Waszej współpracy? Muszę przyznać, że trochę byłem uprzedzony do stanowiska product ownera przed tym projektem. Dorota sobie wypracowała, już to uległo zmianie. Background miałem taki dosyć typowy. Pracę w IT zaczynałem w takim oldschoolowym, prawdziwym startupie, gdzie plan rozwoju aplikacji na najbliższe pół roku to była jakaś tabelka w Excelu, która gdzieś tam leżała, merdżowanie do mastera na produkcji. Tak, z sentymentem wspominam ten okres. Oczywiście, ale chętnie byś do niego nie wrócił. Już teraz nie. Chociaż wtedy byłem taki zachwyśnięty tą właśnie swobodą dewelopera. Zespół zostawiony sam sobie i jakoś to będzie. Współpracowałem z jednym bardzo doświadczonym seniorem, 20 plus lat przepracowanych w IT. No i on jak ognia starał się omijać wszystkie korporacje, duże projekty. Kiedyś go to zapytałem, no to odpowiedział, że słuchaj, pójdziesz do korporacji, przez pół dnia będziesz na spotkaniach, nie dadzą ci programować. Jedyne, co będziesz robił, to siedział na spotkaniach. No i w momencie, gdy przeniosłem się do STX-a i to wszystko zaczęło nabierać ogłady, no byłem taki trochę sceptycznie nastawiony. No i trafiłeś do zespołu właśnie pełnego skramowego, czyli gdzie nie było tylko deweloperów, tylko były wszystkie role, nie? Dokładnie, mówię, aha, zaczyna się potwierdzać. Wszystkie ceremonie skramowe, spotkania, backlogi, refinementy, retro, spotkania po spotkaniach.
Zapomniałeś o sesjach psychoterapeutycznych. A to wtedy jeszcze nie miałem takiego. No właśnie, czyli jakby dokładnie się spełnił ten taki czarny scenariusz, że tak ci się wydawało, że dokładnie tak jak on ci powiedział, że te spotkania po spotkaniach i tak dalej, to jak będziesz miał product ownera, to zamiast się skupiać na robocie, to będziesz gadał, nie? Dokładnie. No i będąc na spotkaniu, o którym omawiamy jakiś problem i dochodzę do wniosku, że to spotkanie trwało tyle czasu, że praktycznie mógłbym wtedy wykonać swoje zadanie. No ale jednak z biegiem czasu okazało się, że to nie jest, do pewnego momentu to może działać. Są specyficzne przypadki, powiedzmy małych początkujących startupów z jednym konkretnym produktem, gdzie bardzo często CEO jest również tech leadem, ma bardzo sprecyzowane, co chcemy zrobić, nie ma czasu ani środków na marnotrawienie i to wszystko działa do jakiegoś poziomu. Jednak w przypadku projektu, z którym współpracowaliśmy z Dorotą, no tam już byłem świadkiem tego, jak organizacja potrafi się bardzo dynamicznie rozwijać. W momencie, gdy pojawiają się inwestorzy, pojawiają się również cele do zrealizowania, pojawia się zespół marketingowy, zespół sprzedaży, audyty, plany sprzedażowe, które co kwartał muszą być lepsze od tych poprzednich i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie okazuje się, ja to tak określam, że poziom szumu informacyjnego i takiego decyzyjnego również szumu rośnie sześciennie do liczby nowych pracowników. No i w pewnym momencie każdy z tych ościennych zespołów ma jakieś wymagania względem tych naszych deweloperów. Każdy próbuje przeciągnąć ich na swoją stronę. Niektóre zespoły nie wiedzą konkretnie, czego oczekują, inne mają jakiś plan, czasami wymagania są sprzeczne i to wszystko dzieje się tak szybko dookoła, no, że po prostu deweloperzy zostawieni tak, powiedzmy tak, samym sobie, byliby po prostu, zespół byłby rozerwany. Tak, i w tym momencie na koniu wkracza PO i roztacza taki parasol ciepła, spokoju, komfortu. Tak w teorii. Dorota, Tak w teorii. czy jak się zaczynało ten moment, kiedy Michał mówił, wiesz, jak się rozpoczynało, czy myślałeś, że to będzie ten moment, że kiedyś ci to powie, że wejdziesz jako ta ostoja Wiesz co, no spokoju? właśnie muszę ci powiedzieć, że Michał mi w ogóle nie dał do zrozumienia, jak rozpoczynaliśmy pracę. Pamiętajmy, że jakby no, my się dzisiaj widzimy w ogóle pierwszy raz, tak? Tak, W sensie fizycznie. pracujemy razem od roku, ale do tej pory się nie spotkaliśmy. I jakby Michał mi nigdy nie dał do zrozumienia, że uważa, że ta rola jest niepotrzebna i tak dalej. I któregoś razu napisał mi po Slacku, po swojej ocenie, że wiesz, no na ocenie powiedziałem, że fantastycznie mi się pracuje, bo ty jesteś, a kiedyś uważałem, że to w ogóle, kto to jest w ogóle, po co oni jej dają pieniądze tej osobie, nie? Więc tutaj ja byłam zaskoczona tą perspektywą. Chociaż nie jest to jakby moje nowe doświadczenie, tak? Bo wiesz, pracując... No właśnie, bo ty masz bardzo duże doświadczenie tak naprawdę, pracując już z różnego rodzaju zespołami dla różnych klientów. Powiedz nam właśnie, jak wygląda, wiesz, z twojej perspektywy taki moment, no bo to zwykle albo startu projektu, albo w momencie, w którym on nagle rośnie, właśnie przychodzi dużo ludzi z różnym backgroundem, z różnymi oczekiwaniami też w stosunku do ciebie, do siebie. Jak to z twojej perspektywy wygląda i jak ty sobie radzisz, jak to, wiesz, ogarniasz, jak doprowadzasz do tej sytuacji, że Michał mówi, dobra, w którymś momencie wjeżdżasz na białym koniu, nie? To znaczy, wiesz co, ja bym ci powiedziała tak, że to, co ja najbardziej lubię w Agile'u, to, co dla mnie jest, wiesz, no może szumnie powiemy wartością, ale to jest dla mnie ważne, że kiedyś jak pracowałam taki typowy PM właśnie w korporacji, czy wcześniej w agencjach marketingowych, to my byliśmy te osoby, wiesz, zarządzające produktem, budujące, były takimi, wiesz, kimś, kogo się przeganiało, bo oni pisali jakąś dokumentację, ta dokumentacja, wiadomo, jakby no nie byliśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, więc wiadomo, że były w niej błędy i my jakby staliśmy po dwóch stronach barykady, tak? Kiedy zaczęłam pracować w Agile'u, to było w 2010 roku, nagle się okazało, że my jakby z zespołem możemy tworzyć całość. I to jest coś, co naprawdę dla mnie do dzisiaj jest, wiesz,
fascynujące, że to, co nam się udaje zbudować, to nie to, że Dorota jest product ownerem i tam coś nam każe, czy coś tam, tylko wspólnie wierzymy w to, że każdy z nas wykonuje te rzeczy najlepiej, jak potrafi. Nie? Super. I to powoduje, że że te zespoły wzajemnie, w tych zespołach nam się dobrze pracuje. No, miałam oczywiście mnóstwo sytuacji, to jest coraz rzadziej, bo coraz więcej osób pracuje w Scrumie i docenia tę wygodę, która z tego wynika, bo to można przejść na poziom takiej wygody, że coraz mniej zdarzają się osoby, które są nieprzekonane, tak? Bo w mojej karierze zawodowej miałam wielokrotnie sytuacje, w której musiałam walczyć z różnymi programistami. To czasami były bardzo trudne sytuacje. Kiedy masz jakiegoś seniora naprzeciwko ciebie i ten senior nie chce, tak? On nie chce z tobą pracować. I przez pół roku miałam taki projekt i przez pół roku walczysz z kimś, a zespół patrzy na niego, nie na ciebie, tak? No tak, bo on jest seniorem, on jest autorytetem, prowadzi, tak? No powiem, że ta historia skończyła się fantastycznie i teraz się bardzo cenimy, ale to było chyba takie moje najtrudniejsze doświadczenie, więc to jest też kwestia kultury STX-a, tak, że my wskakujemy w projekty, te osoby, z którymi zaczynamy projekty, są doświadczone w tym, że się zmieniają osoby w zespołach, więc to ogólnie w porównaniu z moimi doświadczeniami wcześniejszymi, to idzie mega sprawnie, tak? No i oczywiście mam swoje różne sposoby na to. Przejdziemy do nich. Tak, żeby to poszło szybko, nie? Bo to jest najważniejsze, żebyśmy szybko wskoczyli. Ja wam muszę powiedzieć w ogóle też na kanwie tego, jak nagrywamy tutaj ten podcast i spotykam się z różnymi osobami, już o tym trochę wspominałem też w jednym z poprzednich odcinków. Im dalej w las, im z większą ilością gości się spotykam, tym częściej się okazuje, że kluczem do sukcesu jest multidyscyplinarność, to, że zespoły są samo się stanowią. Widzę to po rozmowach czy to z Łukaszem z Machine Learningu, czy ostatnio z Szymonem z DevOpsów, gdzie wyszło, że w sumie DevOps też dobrze, żeby był w zespole. U was zespół też, z tego co wiem, jest takim zespołem powiedzmy klasycznym z perspektywy zespołu scrumowego, czyli macie deweloperów, macie testerów, są role agile'owe w nim i zastanawiam się właśnie po tych doświadczeniach, o których mówicie, Michał, o tych też takich, początkowej fazie, kurczę, po co mi jest ten product owner? Z twojej perspektywy, czego się może nauczyć deweloper, czego ty się nauczyłeś jako deweloper od product ownera? Co ci dała współpraca z Dorotą w projekcie, co możesz powiedzieć, że jest wartością dodaną dla tych osób, które są nieprzekonane o tym, że jest mi product owner potrzebny jako deweloperowi, bo tylko nie wiem, dodaje mi więcej roboty. No to można tak podejść do tego wielowymiarowo. Abstrahując już od nowych skilli dewelopera, no to jednak dobry product owner podwyższa komfort pracy dewelopera. Dla przykładu, według mnie dobry PO wie co jest grane w firmie. Trochę wie na temat polityki, przyszłych zmian, i to chodzi o stanowiska, o tworzenie, zamykanie zespołów, jak również zmiany dotyczące samych aplikacji, typu migracje, tworzenie, wydzielanie nowych API i tak dalej. No i taki obyty dookoła PO bardzo często będzie potrafił na przykład zadania odrzucać albo przekonywać odpowiednie osoby, że słuchajcie, nie ma teraz tego sensu naprawiać, ponieważ ja wiem, że za 2 miesiące ta część aplikacji będzie przepisywana w tym zespole. I dlaczego powiedziałem o tym w kontekście komfortu pracy dewelopera? No każdy by sobie życzył mieć odpowiednie flow swojej pracy. Deweloper bierze taska, zamyka go w sensownym czasie, idzie do następnego. To wszystko jak gdyby płynie. I taka główna pomoc PO to będzie właśnie niedopuszczanie do zabierania się za taski, które nie mają większego sensu. Usuwanie różnego typu blokerów. To już są rzeczy typu nawet komunikacja, takie rozeznanie. Słuchajcie, ktoś tu nam założył zadanie,
pojechał na wakacje albo już nie pracuje, kto go może zastąpić, skąd możemy wziąć informacje. Tak jak wspomniałem, żeby ten przepływ tych tasków był jak najbardziej optymalny, bo wszystkiego takiego rodzaju, to jest ciężko wymierzyć, ale wszystkiego rodzaju takie właśnie przeszkody typu wykonałem zadanie, za tydzień okazuje się, że no jednak ono było niepotrzebne, albo pracuję nad czymś, muszę odłożyć jako zadanie zblokowane, wrócić za 3 dni, wrócić za kilka dni, czy coś się zmieniło i tak dalej, i tak dalej. To ten cały taki entuzjazm wyhamowuje. Okej, czyli to, co daje też gdzieś ta współpraca z POS-em, to jest takie budowanie takiego flow, takiej roadmapy. Tak trochę, Dorota, tak jak rysujemy sobie obraz, to tak jesteś takim buldożerem, który buduje autostradę przed deweloperami. Ale żeby tam dojść, czyli żeby być tym buldożerem, no to od Ciebie wymaga to bardzo dużej pracy. I jakie są takie kluczowe rzeczy, żeby to, co Michał opisał, to, co on widzi, to żeby to się zadziało, co Ty musisz zrobić, żeby do tego doprowadzić? Znaczy, wiesz co, ja bym Ci powiedziała tak, że jeżeli ktoś mnie pyta o taką najważniejszą umiejętność w mojej roli, to dla mnie to jest umiejętność zadawania pytań na tematy, na które nie mam zielonego pojęcia. I to jest zarówno w zakresie produktu, tak, kiedy po prostu wiesz, no nie wiesz, tak, co z tym, wiesz, no nie możesz wiedzieć o całym ogromnym, wiesz, o całej ogromnej platformie, na której pracujesz. I również nie musisz znać szczegółów technicznych, które znają deweloperzy, ale ta umiejętność zadawania odpowiednich pytań odpowiednich osobom w odpowiednim czasie, myślę, że tutaj jest kluczem do sukcesu product ownera. Wiesz, drugą rzeczą jest też to, że ja może nawet czasami za bardzo walczę o zespół. W sensie staram się, żeby właśnie, wiesz, no my jesteśmy w specyficznej sytuacji tutaj, ponieważ jesteśmy takim zespołem ostatniej szansy, tak? W związku z czym ta presja na zespół jest często bardzo duża, więc rzeczywiście to, co podkreśla Michał, czyli to, żeby ci nasi klienci, tak, powiedzmy klienci wewnętrzni, dali po prostu zespołowi w spokoju pracować, a nie co chwilę ich, wiesz, szarpali. Więc tutaj rzeczywiście to w przypadku tego projektu jest bardzo, wiesz, bardzo istotne. No, to, co ja biorę zawsze pod uwagę, czy też w miarę możliwości się staram, to żeby, wiesz, namawiać też deweloperów właśnie do podejmowania jakichś nowych wyzwań, czyli, nie wiem, na przykład poprawianie komunikacji, tak? Tutaj, Michał, pewnie mogę powiedzieć, że Ty na początku jakby tutaj ta komunikacja z klientami była dla Ciebie dużym wyzwaniem, prawda? No, to może ja już dokończę. Tak, inną taką kwestią, którą można, nowe skille, które przy PO można również nabyć, to są właśnie te miękkie umiejętności. W naszym przypadku było trochę tak, że Dorota, taka wilczycza z małymi, się pojawiała na spotkaniach. Najpierw nas tak brała, no, Najpierw trochę wam pokażę, sposobem, a potem... tak, sposobem nas brała jako obstawę do różnego typu spotkań przy właśnie pracy nad różnymi zadaniami, gdzie trzeba było wyjaśnić zakres, czy to w ogóle jest potrzebne, co ma być zrobione, o co w tym chodzi, kto pyta i tak dalej, i tak dalej. No i tym sposobem po trochu myślę, że cały zespół poprawi swoje miękkie skille. A jakie to może mieć wymierne korzyści? No taki powiedzmy przykład. Mamy jednorazowe jakieś zadanie do zrobienia w obszarze aplikacji, gdzie nikt nie ma o niczym pojęcia. Ktoś to napisał, już nie pracuje, nie ma dokumentacji technicznej, dokumentacji biznesowej, no nic nie wiadomo, Tak. ale trzeba naprawić buga. zrobić. Tak. No i teraz z perspektywy takiego dewelopera wyizolowanego od reszty w ogóle firmy, siedzącego tylko właśnie, poruszającego się tylko po obszarze tej naszej Jiry i własnego zespołu, no co zostaje? Czytanie kodu, patrzenie na testy, kombinowanie i to po prostu może zabrać masę czasu. Może to być jednorazowa czynność, w ogóle nieuzasadnione byłoby poświęcanie tyle czasu. No, a na przykład na tym momencie, na tym etapie naszej współpracy
Już tacy jesteśmy bardziej proaktywni, typu bierzemy za słuchawkę, dzwonimy do reportera, który zgłaszał nam na jakiś tam problem, albo do w ogóle osoby, która na co dzień pracuje z perspektywy obsługi klienta przy tej części aplikacji. No i dyskutujemy, gadamy, słuchaj, pokaż, czy macie problem, jak do tego dochodzi, no klikasz to i to. No i co jest? No pojawia mi się nie to, co powinno. A skąd to w ogóle przychodzi? No jest taki serwis, który coś tam. Okej, już łapiemy te małe poszlaki i po 10 minutach rozmowy wiemy mniej więcej, gdzie w kodzie zacząć, do jakiego API gdzieś tam uderzamy, co powinniśmy dostać, co otrzymujemy. I z zadania na kilka dni robi się zadanie na kilka godzin. To jest w ogóle mega rzecz, o której mówisz, z jeszcze jednej perspektywy, też rozmów, które tutaj toczymy. Pracujemy w Software House'ie. Pracujemy bardzo często, wiele z nas nie lubimy rozmów z ludźmi. Jak to było, nie po to tyle lat siedzę w IT, żeby z ludźmi rozmawiać, nie? I powiem wam, że w sumie też na każdej rozmowie wychodzi, że nie ucieknie się od skilli miękkich, nie ucieknie się od rozmów z ludźmi. No po prostu ta branża opiera się na rozmowie z ludźmi. Po oczywiście. prostu, żeby można było coś wykonać, trzeba się dowiedzieć. Że jestem w ogóle też niesamowicie, na przykład to jest dla mnie budująca historia, bo ja wiem, jak często słyszę, że Jezu, z tym muszę gadać, z tamtym muszę gadać. Szczególnie właśnie od takich, jak powiedziałeś, lone wolfów, gdzieś tam w jakimś zespole, gdzie nie ma tego product ownera, nie ma Scrum Mastera i oni muszą się, przez to przewalać. Także to jest mega rzecz, do której będziemy wracać chyba w każdym odcinku. Nie ucieknie się od skilli miękkich, trzeba je rozwijać. Znaczy, ja bardzo naprawdę sobie cenię teraz, że ponieważ tutaj rozmaitość tych tematów, nasza specyfika, którą nadal podkreślam, jest taka, że rzeczywiście trudno byłoby mi dostarczyć wszystkie informacje dla deweloperów jednocześnie. Dlatego to, że właśnie deweloperzy przejmują teraz tą komunikację, to jest naprawdę super. W sensie, wiesz, jakby ja wiem, że chłopaki i no akurat tutaj nie mam żadnej Akurat nie programistki, masz, więc ja wiem, że oni wychodzą ze swojej strefy komfortu i naprawdę to bardzo doceniam, tak? Bo czasami mogliby mnie poprosić, od tego ja jestem, wiesz, żeby im właśnie ten lód wypolerować, tak? Ale robią to już sami i robią dalej to w las, bardzo tym dobrze. mniej jest takiej potrzeby, w związku z tym ty się możesz skupić na czymś innym. Tak. A w drugą stronę, bo tak, mówimy o rzeczach, które ekipa wyciąga od ciebie dzięki twojej obecności, ale nie wierzę, że nie ma rzeczy, których ty tak naprawdę zawdzięczasz też współpracy z deweloperami, bo to też z perspektywy, myślę, osób, które pełnią albo chcą pełnić tą rolę, wiesz, właśnie agile'ową, product ownera czy Scrum Mastera, no to też dla nich jest ciekawe, jak ten rozwój twój się kształtuje dzięki temu, że obcujesz z takimi zespołami. Znaczy, wiesz co, powiedziałabym tak, że wiesz, fantastyczny jest taki kontekst właśnie specyfiki osób, które pracują w branży IT. I to jest, wiesz, i ja zawsze opowiadam żartobliwie, że wiesz, po latach współpracy z programistami znerdziałam trochę. Oczywiście to nie jest słowo ze słownika języka polskiego, ale myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Teraz mam taką, wiesz, ciekawą tutaj przygodę, bo mamy 2 osoby, które przeszły do nas z działu obsługi klienta i wspierają nas, wiesz, jeszcze jakby dodatkowo w takiej analizie tych zadań i tak dalej. I z nimi właśnie rozmawiam na temat tej perspektywy, jaka ja jestem w kontekście tego właśnie, czego ja się nauczyłam. I wiesz, takie moje obserwacje, że na przykład, wiesz, tu ci opowiem o jakimś takim drobiazgu, ale on pokazuje, jak programiści myślą. To jest, że mieliśmy tak, że mieliśmy daily, 15 minut i potem chcieliśmy omówić tam wyniki retrospektywy, tak? Czyli kolejne tam 15 minut czy 10. No i programista, który pilnował tego daily, ja zapytałam pod koniec daily, czy możemy w takim razie kontynuować jakby to jako retrospektywę, tak? Czyli zamykamy daily, jest retrospektywa. No i na koniec już wszystko omówiliśmy i pytam, no dobrze, czy wszystko było ok, jakby jak dzisiaj daily? Bo mieliśmy taką fazę, że weryfikujemy daily. Na co programista odpowiada, wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że retrospektywy nie ma w planie daily. A ja wtedy i myślę, że to są, słuchajcie, lata, że tak powiem, doświadczenia. Łzy radości. Absolutnie nie. Powiedziałam, mieliśmy spotkanie na retrospektywę pod tym samym linkiem. I to jest to, czego się nauczyłam. I wiesz, kiedyś,
jakby by mnie to, nie chcę powiedzieć zdenerwowało, bo to było jakby małe, ale ja rozumiem teraz, jak działają tak, te osoby. Tak. Jest to Że jasno określone. To jest spotkanie tak, do tego. to jest spotkanie do tego, tak, jesteśmy zero-jedynkowi. I kiedyś też dostałam taką zwrotkę od osób, z którymi pracowałam. Wiesz, jak piszę maile na przykład albo piszę coś do programistów, to naprawdę staram się napisać w jednym zdaniu, bo wiem, że już drugiego nie przeczytają. Wielokrotnie to przećwiczyłam. Więc mam taki żołnierski styl, wiesz, pisania, taki naprawdę żołnierski, który okazało się budzi przerażenie w osobach, wiesz, które nie są programistami, tak? Więc to są takie rzeczy, które... A boicie się jeszcze do maili, czy już jest lepiej, Michał? Jak to wygląda? If, else, tak? Tak, dokładnie. Super. No, także... Wiesz co, właśnie też wchodzisz w taką jedną rzecz, w związku z tym jakby czego się możesz nauczyć, ale to naturalnie od razu aż chcę cię zapytać, jakie są twoje, wiesz, tips and tricks takie na budowanie zespołu? No bo to też polega na tym, jak ciebie słucham, im dalej w las, to też widać po was, nie? Dłużej ze sobą współpracujecie, to zaufanie rośnie, wiecie, jak możecie na sobie polegać. No na początku, gdy się zespół zawiązuje, czy rozpoczynamy projekty i tak dalej, no to nie jesteśmy zespołem, jesteśmy grupą ludzi, nie? Tak. I to jest jedno też z takich zadań, które ja wiem, że właśnie gdzieś zawsze jest na twojej głowie. Podziel się z nami jakimiś takimi twoimi tips and tricks, czyli co się dzieje po twojej stronie, że dochodzimy do tego momentu, że Michał ci pisze pół roku później, mówi, wiesz co, nie byłem przekonany, ale teraz wiem, że jesteś tym moim rycerzem na białym koniu, nie? Wiesz co, no tutaj na pewno taką w zasadzie od jakiegoś czasu regularnie stosuję, kiedy zaczynam pracę w nowym zespole, to taką mam tabelkę w Excelu, można powiedzieć, w którym mamy kilka takich podstawowych pozycji, w sensie każdy wpisuje sobie rzeczy, które są dla niego powiedzmy ważne albo które go denerwują. To jest naprawdę bardzo prosta tabelka. Każdy pisze, jaka jest rola. W przypadku dużych zespołów to też jest ważne. Pisze, w jakich godzinach pracuje, jak najbardziej się lubi komunikować, tak? Czyli czy lubi dzwonić, czy woli pisać, czy woli szybko na Slacku, czy wolałby przyjść do kogoś tak przed czasem pandemii. Również dzielimy się na początku swoimi najlepszymi praktykami, dzielimy się tym, czego nie lubimy, tak? Zwłaszcza to było ważne, wiesz, znane wszędzie spory w biurze o okno i tak dalej, i tak dalej. I to jest, wiesz, taki bardzo prosty sposób, naprawdę, ja mówię, my to robimy w Excelu, więc nie trzeba do tego jakichś super narzędzi. I to pozwala nam, i oczywiście pytamy o to, czym się ludzie interesują, i to pozwala tak dosyć szybko wejść na takie, wiesz, na taką znajomość takich podstawowych rzeczy, które są kluczowe w wykonywaniu pracy, a też pozwalają dać taką przestrzeń do tego, żeby ludzie coś znaleźli wspólnego. I ja od tego zaczynam. No i druga rzecz jest taka, to co powiedziałam, że wiesz, ja zawsze o zespole i osobach w zespole myślę w kontekście tego, czy nasza praca w jakiś sposób odnosi się do ich rozwoju, w sensie czy jest coś takiego, bo wiadomo, czasami robimy, nie wiem, jakieś monotonne rzeczy, czy wiesz, czy niezbyt ciekawe, ale też się staram myśleć o tym, jakby czy ludzie się mogą w tej pracy rozwijać i wtedy jak, wiesz, budujemy taką atmosferę zaufania, tak, wzajemnej pomocy, też wszyscy naprawdę możemy na siebie bardzo liczyć, to myślę, że to jest klucz do sukcesu. No. Super. Wiesz, jeszcze dodam Ci tylko jedną rzecz, może się nie powinnam do tego przyznawać, ale wiem, że w etapie budowania każdego zespołu jest, wiesz, że jest taka faza konfliktu. Tak. I na przykład to jest kolejny zespół, w którym jakoś nie mogę, wiesz, ta faza konfliktu nie występuje i rzeczywiście się zastanawiam, wiesz, że czy to jest dobrze, czy źle. Nie oceniam tego. To podniesiemy to na retro. Możemy prowadzić. To prawda. A właśnie, Michał, a z twojej perspektywy jakieś takie, wiesz, jak ty patrzysz właśnie z tej perspektywy osoby, która nie była przekonana, już teraz po czasie pracujesz z zespołu, co ty sobie najbardziej cenisz w tym, jakby w waszym, wiesz, zespole, co zostało stworzone, takie rzeczy, które właśnie tobie gdzieś tam dały komfort, które dla ciebie były ważne, albo może w drugą stronę, które sobie wtedy nie uświadamiałeś, że są ważne, a są ważne teraz z twojej perspektywy.
Co byś polecił, żeby wiesz, w zespole było, że możesz powiedzieć, że działa to dobrze? Z takich dziwnych obserwacji, tutaj zauważyłem, iż silny zespół się zaczyna od silnej głowy. Jeżeli mamy PO z taką, no nazwijmy to taką odwagą, taką chęcią brania odpowiedzialności za cały zespół, to już widać od początku. Tak jak zaczynałem współpracę z Dorotą, to był nasz zespół, ja nie dam tego nam wcisnąć, nie, i to powoduje, że wszyscy ciągną w górę. Mhm. Są, prawda, zespoły, gdzie ten PO jest po prostu osobą do rozszadowania wszystkiego na dzirze i na te jego obowiązki jak gdyby się kończą, tak uznaję, ale no, według mnie w ten sposób się nie da zbudować takiego jednolitego, zaangażowanego zespołu, gdzie później każdy ma właśnie sam z siebie już takie poczucie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No. To jest w ogóle też mega interesujące, bo tak naprawdę wychodzi, Dorota, rzecz, którą też coraz częściej obserwujemy, że no bo jeżeli popatrzymy na Scrum Guide'a, czy wiesz, jakieś wytyczne, no to tak naprawdę product owner oficjalnie, jak został opisany, to jest trochę to, co ty, Michał, powiedziałeś, że no taki product owner, właśnie menadżer Jiry, ten, co się zajmuje produktem i tak dalej. Ja bardzo widzę w tej twojej roli tutaj w zespole też te elementy, które znamy z roli Scrum Mastera. My mówimy tutaj cały czas o product ownerze, ale tak naprawdę widać, że są to te elementy, których też jakby bierzesz aktywnie właśnie z tej roli i chcę to podnieść, bo to widać i to budowanie zespołu. I w związku z tym, bo jedna z sytuacji, o której wiem, chcę Cię dzisiaj zapytać, wiem, że jest też właśnie trochę związana bardziej tak naprawdę nawet z Tobą jako Scrum Masterem niż z Product Ownerem, bo słyszałem, że kiedyś zadedykowałaś napis na bluzie dla jednej z osób i mam zanotowane, Tak, że tak. na firmowej bluzie to, co zadedykowałaś, to było złoty chłopak, ale trudny. Tak, absolutnie, to wiesz... Opowiedz trochę więcej o tym. Tak, no to historia była taka, że byłam w projekcie, nie był to mój jedyny projekt tutaj w Estakesie, gdzie miałam wiele bardzo, że tak powiem, barwnych osobowości. No i jak rozmawiałam z moim menadżerem o projekcie, to mówiłam, słuchaj, nie dość, że mam trudnego klienta, trudny projekt, to jeszcze mam, że tak powiem, tutaj takie wybitne tutaj postacie, że tak powiem, i do każdej z tych osób trzeba było podejść inaczej. No i właśnie jeden z tych moich programistów był rzeczywiście osobą, która był świetnym programistą, można było absolutnie na niego zawsze liczyć. I bardzo lubiłam z nim pracować, też również dlatego, że podobnie zresztą jak Michał tutaj miał ogromną cierpliwość, w sensie Michał może tłumaczyć 3 razy, Michał, ale wiesz co, ale to, no tak, i to była też taka osoba i ja go bardzo ceniłam, natomiast no te powiedzmy różne skille miękkie były powiedzmy jak... No powiedzmy, że tutaj był złoty chłopak, ale trudny, tak? No i poszła fama właśnie, że ten kolega, z którym pracowałam, ten programista, kiedyś usłyszałam na jakiejś imprezie firmowej, że on jest jedyną osobą, której słucha w firmie. Więc rzeczywiście było tak, że no nasza współpraca była na początku dosyć, tam trochę walczyliśmy. On w ogóle zawsze miał taką metodę, że każdą osobę agile'ową przepytywał ze Scrum Guide'a, więc jak na przykład, no bo jak na przykład Scrum Master nie wiedział tam jakiegoś szczegółu ze Scrum Guide'a, to było absolutnie, no wiesz, no to już w ogóle nie było odwrotu, nie było ratunku. Więc ja teraz jak rozmawiam z młodymi product ownerami czy Scrum Masterami, to mówię, słuchaj, to musisz mieć wykute na blachę, tak? Nie możesz się dać zaskoczyć. No i właśnie było tak, że wiesz, na 5-lecie firmy są wręczane te bluzy. No i tutaj ja wymyśliłam ten, wiesz... napis. Ja wymyśliłam ten napis, przy czym okazało się, że mój zespół absolutnie wspaniale mnie zaskoczył. Do dzisiaj nie zdradzili, kto to wymyślił, ponieważ jak wiesz, jeżeli mamy jakieś krytyczne zadania, a rzeczywiście no, zdarzają się tygodnie, wiesz, kiedy z równym skutkiem możesz, wiesz, wyciągnąć koraliki z doniczki i powiedzieć, że to jest najważniejsze, bo masz 5 krytykali. Więc tutaj zespół już wie, że jak przychodzę do nich i mówię, że coś jest people are dying priority, to wiesz, to, że należy rzucić wszystko
i zająć się tym, tak? Albo mówię, że słuchajcie, no to jest pilne, ale nie jest people are dying priority. Czyli ci, co nie wiedzą, to już wiedzą, co Tak, jest ci, napisane co na nie twojej wiedzą, bluzie. tak. I jest to rzeczywiście, a wzięło się to w ogóle, wiesz, z takiego fantastycznego filmiku gdzieś na YouTubie, gdzie właśnie człowiek udaje serwisanta i wiesz, jest taki łańcuszek, że dzwoni do różnych osób klient, a na końcu trafia i tak do tego samego, więc czasami to u nas tak wygląda. Jasne. No i stąd się biorą te, wiesz, fantastyczne napisy na tych bluzach i Okej. tak. Czyli, bo to gdzieś nawet śmieszkowaliśmy na początku o tym, rola właśnie osoby z tej roli agile'owej, czyli czy product ownera, czy Scrum Mastera tak naprawdę bardziej, to jest trochę też taka kozetka zespołowa, nie? Trochę dogadanie się. No bo jak mamy taką demotywującą osobę, czy osobę, która gdzieś tam rozwala tą pracę w zespole, no nie wiem, Michał, jak z twojej perspektywy, no ale to trochę no jakby burzy tą pracę w zespole, nie? Ona nie idzie tak prosto, jak masz kogoś takiego. Generalnie dla mnie mi jest ciężko określić te granice odpowiedzialności product ownera, za co jest odpowiedzialny, za co nie. Część pewnie jest taką związana z wyjściem, z inicjatywą od samego PO. Gdybym miał powiedzieć dla przykładu, co według mnie charakteryzuje dobrego PO, no to by była umiejętność stworzenia stabilnego zespołu. Bo żeby zbudować stabilny zespół, czyli taki wiadomo, gdzie ludzie nie chcą uciekać po kilku miesiącach albo są wypaleni, że rzucają wszystko, jadą w Bieszczady i tak dalej, no to jest prawdziwa według mnie sztuka. Trzeba dobrze poznać osoby. Tak jak Dorota wspomniała, ich zainteresowania, mocne, słabe strony, co by chcieli robić, w czym się rozwijać i tak dalej, gdyż daje to bardzo dużo nowych narzędzi. Weźmy tutaj przykład zespołów utrzymaniowych. Z nimi to jest tak trochę jak było takie prawo Bałtroczyka. Każdy wie, że fraszka kiedyś się skończy, ale wszyscy są zaskoczeni. Jak to się dzieje? Tak, to prawda. parafrazując na IT, wszyscy wiedzą, że projekt przejdzie fazę utrzymaniową, ale każdy jest zaskoczony. Ale tu się przekonałem, że też jest wiele takich możliwości złagodzenia tego bólu, tak to nazwijmy. PO może w odpowiedni sposób kierować odpowiednie zadania, tak aby trafiały do zainteresowanych osób. Są takie części aplikacji, których ktoś po prostu nie jest zainteresowany, nie lubi, nie chce, a inna osoba to robi z przyjemnością nawet. Osoby są różne. Są deweloperzy, którzy preferują krótkie zadania, robić ich więcej. Są tacy, którzy chcą się skupić nawet przez 2 tygodnie na czymś większym. No i PO, wiedząc o tym wszystkim, może bardziej podpasowywać. A drugą taką kwestią według mnie to jest taka umiejętność przechodzenia przez kryzysy całego zespołu. Bo nie traktowanie wypalenia jako takiego tematu tabu, tylko właśnie no, takie otwarte radzenie sobie z tym. I właśnie w tym naszym zespole wydaje mi się, że to udało nam się osiągnąć. Już teraz wiemy, że nie tylko ucieczka w przód jest jedynym rozwiązaniem, że to jest coś normalnego i to przychodzi wcześniej czy później. Wcześniej może w zespołach utrzymaniowych, no bo bug za bugiem, ile może być tych bugów, no ale w końcu w zespołach produktowych, no feature za featurem, ile może być tych feature'ów. Dokładnie. Więc to mi się tak podobało w naszej właśnie współpracy, że potrafiliśmy sobie na luzie, otwarcie pogadać o problemie wypalenia, no i przeszliśmy już nawet nie przez jeden taki kryzys. To jest Tak, też pamiętam jak wróciłam z wakacji i wtedy zrobiliśmy takie retro. Ja byłam wypoczęta i zobaczyłam, jak strasznie zmęczony że oni zespół. nie są. Tak. I to rzeczywiście, ale wiesz co, w ogóle bardzo ciekawe jest to, Michał, że my cały czas zbaczamy w stronę takich miękkich rzeczy, nie? Tak. Zobacz, że wiesz, jakby no jedna to jest charakterystyka tego naszego, wiesz, tego naszego projektu, to jest jedno, a drugie, wiesz, to jest rzeczywiście to, że ja uważam, że taka umiejętność, wiesz, tego, nie ma dobrego tłumaczenia tego słowa, tak, ale rzeczywiście ten servant leadership jest mi bardzo bliski,
czyli wszyscy wiemy, że możemy na siebie liczyć. I jakby dla mnie te miękkie elementy tej pracy są bardzo ważne, bo wiem, że jeżeli ludzie pracują, tak jak mówię, w zaufaniu, wiedzą, że jak się potkną, to go tam ludzie podniosą, tak, że się interesują sobą, to zupełnie inaczej się pracuje, tak? To nie jest, no to wtedy nie jest takie, ta codzienność jest jakby trochę łatwiejsza. Dlatego tutaj rzeczywiście ja przykładam bardzo dużą uwagę do tych rzeczy, które są związane z dobrym samopoczuciem zespołu, tak? Ja myślę, że to, co teraz powiedziałaś, chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo to jest też świetne podsumowanie trochę tej naszej rozmowy. Bo wychodzi tak naprawdę, gdy sobie się zastanawiamy właśnie, dlaczego ktoś jest na początku nieprzekonany. Jak to się dzieje, że ktoś się może przekonać, tak jak właśnie Michał, jesteś oczywiście tutaj naszym koronnym przykładem. Zobaczcie, że za tym wszystkim nadal stoją przede wszystkim ludzie, ich emocje, ich odczucia, ich jakby oczekiwania. Zobaczcie, że prawie nie mówimy o tym, jakby nie traktujemy tego, że są jakieś wymagania biznesowe od klienta i tak dalej i to jest problem. Problemem są nasze emocje, które za tym stoją, to czy jesteśmy wypaleni, czy nie. I takie dwie rzeczy, które ty powiedziałaś, ja bym chciał, żeby właśnie one wybrzmiały. Czyli po pierwsze zaufanie, które się buduje między sobą, to jest pierwsza rzecz. I to, że możecie na sobie polegać. To, że właśnie rolą agile'owca jest doprowadzenie do takiego momentu, że wy sobie po prostu na co dzień ufacie. Jeżeli ty mówisz zespołowi, słuchajcie, na tym się trzeba skupić, bo to people are dying priority, no to wy wiecie, że trzeba rzucić wszystko i zrobić to. Z drugiej strony, jak ekipa ci mówi, potrzebujemy wiedzieć, co jest dalej, to ty przychodzisz, dobrze, to ja się dowiem, co jest dalej. Właśnie ten servant leadership, o którym ty mówisz dla zespołu. Mega się cieszę, bo to jest kolejny odcinek, w którym wychodzi, że to jest w ogóle clue do pracy, że jeżeli będziemy pamiętać o tym wszystkim, że jesteśmy ludźmi i że musimy te jakby nasze ludzkie potrzeby zaspokajać, to będzie nam się dużo łatwiej po prostu pracowało. Będziemy dużo bardziej efektywni. Nie wiem, jakoś nadal po iluś latach pracy wstaję w poniedziałek i nie mam problemu z tym, żeby pójść do pracy. Myślę, że to jest najfajniejsza rzecz w ogóle, którą można mieć, że nie myślisz o poniedziałku, nie wiem. W zasadzie OMG. Tak, tylko cieszysz się, że spotkasz tych ludzi i że będziesz robić jakieś rzeczy. Tak, gorzej tylko jak task jest straszny, nie? Michał, który tam na ciebie czeka. Super, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Była naprawdę z jednej strony bardzo odświeżająca, z drugiej strony podkreśliła po raz kolejny te same rzeczy. Cieszę się, że macie okazję się wreszcie spotkać też in face. No właśnie, zaraz gdzieś tu się wybierzemy pewnie. Oczywiście, myślę, że też o pracy zdalnej też w jednym z odcinków będziemy rozmawiać. Dziękuję wam za dzisiaj. Michał. Również dziękuję. Dziękujemy wszystkim za oglądanie i słuchanie. Zapraszamy was do kolejnych podcastów IT na fali. Tymczasem dzięki, do zobaczenia, cześć. Dzięki.